Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ostatnio zrobiłam Wam na kanał czapkę. Pokazałam, jak zrobić męską czapkę ściegiem angielskim. To znaczy, tutaj robiłam 2 prawe, 2 lewe, a tutaj ścieg angielski. Chciałam Wam pokazać tą różnicę we wzorze, jaki sobie dobieramy, żebyśmy nie robili błędu, bo jak zrobimy jakąś robótkę, to może Wam być albo za wąsko, albo za szeroko. I teraz zobaczcie, tutaj miałam pojedynczą nitkę, taką, to jest ta nitka, na drut numer 4, 4,5. Tutaj robiłam tą czapkę męską na 100 oczek. Tu, proszę zobaczyć, jest dużo szersza, też 100 oczek. To są te same oczka. Nic nie musiałam dobierać, bo w niektórych czapkach trzeba dobrać, bo głowa jest u góry często szersza. Tutaj jest 20, 22, a tu u góry, zobaczcie, jest nawet do 30 się rozciąga ta czapka, czyli jest dużo szersza. 30 podwójnie, czyli razem 60 w obwodzie. Teraz zobaczcie, jeżeli chcemy mieć na przykład jeszcze grubszą czapkę jak ta, to możemy sobie na przykład połączyć 2 nitki, czyli do tej nitki dokładamy jedną nitkę, którą jest chyba na 1,5 do 2 wskazane robienie, tutaj na 4, czyli możemy sobie wziąć druty 4,5, 5 i robić sobie taką robótkę. I tu proszę zobaczyć, taką robótkę już mam. Zaczęłam również czapkę, bo to ma być troszeczkę ciemniejsza, w innym kolorze. Tutaj było 100 oczek, a tu, jak weźmiecie grubszą na przykład nitkę, czy podwójną, zrobiłam 70 oczek. I to jest również czapka męska. Zobaczcie, jak ona się tutaj rozciąga pięknie. A więc ona będzie również szeroka, a tu zrobiłam dalej taką kratkę na tą czapkę. Będzie 2 prawe, 2 lewe, taka szachownica, czy kratka będzie się zmieniała. I to będzie tak podobnie zrobiona jak ta, że tu będzie się wywijała, a tutaj będzie ten czubek i tu będę zaraz zakończała. I ta czapka teraz wyszła mi z 50 gram, a tutaj poszło mi może z 20 góra gram. Jak złączymy 2 nitki, to mamy grubiej i wtedy robimy mniej oczek. O tym musicie również pamiętać. Jak chcecie jeszcze może pokażę Wam, jak nabrać taką czapkę, bo mogłabym Wam dać linka do tej poprzedniej czapki, ale ja Wam wytłumaczę, jak ja robiłam. Możliwe, że ktoś będzie chciał sobie właśnie zrobić taką czapkę. Naciągamy sobie tutaj nitkę na tą drugą stronę, tą podwójną, przez 2 palce. Tutaj sobie trzymamy. Bierzemy 2 druty. Od góry ciągniemy tu w dół, za nitkę, tu za nitkę, tu za nitkę i tą samą drogą wracamy. I mamy zawsze za pierwszym razem 2 oczka. Raz, 2, 3. Teraz już mamy pojedyncze, trzecie. Teraz już będą wszystkie pojedyncze, 4, 5. I tak robimy swoje te 70 oczek, czy 60 oczek, czy 80 oczek, bo ja nie wiem, na jaką czapkę. To jest czapka uniwersalna. I teraz, jak zrobimy już odpowiednią ilość oczek, 1 drut ściągamy i robimy już ten wzór. I teraz zaczynamy tą naszą robótkę. Pierwsze oczko ściągamy, robimy prawe oczko. Prawe to znaczy wbijamy się w oczko, nitka z tej strony, zahaczamy za nitkę i przeciągamy. To jest prawe. Lewe, przekładamy nitkę na tą stronę, wbijamy się w oczko, za nitkę zahaczamy i ściągamy. To jest tak zwane lewe oczko. Potrzebujemy 2. Jeszcze raz wbijamy się. Mamy 2 lewe teraz. Prawe,
wbijamy się, prawe, wbijamy się w oczko, za nitkę ściągamy i 2 prawe i ostatnie przerabiam jako prawe. Pokażę jeszcze raz, nitkę przekładam, dopiero ściągam to pierwsze oczko i dopiero idzie nitka. Po to później, że ten brzeg był ładny. Podczas robienia, do zszywania jest bardzo przydatne. Teraz patrzę oczka, mam 2 lewe, a więc powtarzam. Biorę nitkę tu, wbijam się, robię lewe oczko. Drugie też będzie lewe. Tu mam warkoczyk, to jest prawe. Wbijam się, nitka z tej strony, za nitkę ściągam, wbijam się za nitkę, wbijam się w oczko, za nitkę ściągam. To są prawe. I po tej drugiej stronie również robię tak samo. 2 prawe, 2 lewe. Cały ściągacz tej czapki będzie miał ten wzór prawo, lewy. Proszę zobaczyć, tak już wygląda. Może nie widać, ale to tak będzie wyglądało jak tu. I teraz tak, jak zrobicie tutaj na odpowiednią waszą wysokość 16 cm, 18, 14, ona musi się dobrze tutaj zawijać, żeby wam tu na uszy było ciepło. Tu, jak zawiniecie tą czapkę, to ona tutaj jest na uszy zachodzi. Jak zrobicie waszą wysokość odpowiednią tu, 14, 16, 18 cm, możecie robić wzór. Ten wzór to jest to samo co tutaj, 2 prawe, 2 lewe. Tylko że robimy tak, 2 prawe, 2 lewe, 2 prawe, 2 lewe. Potem zawsze po prawej stronie zmieniamy te oczka. Gdzie były prawe, robimy lewe. I wychodzi nam szachownica. Gdzie lewe, robimy prawe. Teraz mogę wam pokazać ten wzór też szybko tu. Jak mamy odpowiednią ilość naszego ściągacza, patrzymy sobie, pierwsze oczko ściągamy i patrzymy. Tutaj są 2 prawe oczka. To robimy tak, że przekładamy i robimy teraz 2 lewe, tam gdzie były prawe. Tu mamy lewe, to robimy 2 prawe oczka. Tutaj są prawe, przekładamy nitkę, robimy lewe. Lewe to robimy prawe. I tak robimy już do końca. I tak robimy do końca. I tak robimy również 2 razy. Tam i z powrotem. I znowu zmieniamy. Na drugiej stronie również przekładamy nitkę. I patrzymy. Prawe to robimy prawe. Lewe robimy lewe. Czyli na tej lewej stronie tylko i wyłącznie powtarzamy ten wzór. Już przerobiłam tam i z powrotem. I teraz robię jeszcze raz to samo, czyli ściągam pierwsze oczko, patrzę jakie jest lewe. Nakładam i robię lewe oczko. Gdzie było lewe? Prawe, robię prawe. Lewe, robię lewe. I tak muszę 2 razy tam i z powrotem przerobić, żeby znowu zmienić. A więc jak już przerobię 2 razy tam i z powrotem, teraz nitkę pierwszą, oczko ściągam pierwsze, patrzę, są 2, to znowu robię 2 prawe. Wbijam się w oczko, za nitkę ściągam, wbijam się w oczko, robię prawe z lewego. Tu jest prawe, tu są 2 prawe, przekładam i robię 2 oczka lewe. Tylko zmieniam po prawej stronie. Tak już wygląda ta szachownica. Mam nadzieję, że widać. Gdzie prawe, teraz jest lewe. Tu było lewe, teraz jest prawe. Tu jest prawe, tu jest lewe. I teraz znowu, jak przerobiłam już 2 razy, tam i z powrotem, muszę pamiętać, żeby nie było 3 razy albo raz, bo będziemy mieli krzywą kostkę, nie? Tą szachownicę. I teraz patrzę znowu. Mam prawe, to robię 2 lewe. Przekładam i przekładam nitkę. Z prawego znowu robię lewe. Lewe to prawe. Prawe to
lewym. Pokażę Wam przy okazji, jak spuszczać, ale możecie sobie wejść i porównać. Zaczynam już spuszczać te oczka moje, zmniejszać je i zmieniać też wzór, żeby było tak jak tutaj i żeby było węziej, węziej, węziej i zakończam. Z 2 oczek robię jedno oczko i nakładam. Mam 2 oczka. Raz, 2. Za nitkę ściągam. Za pierwszym razem ściągam. Następne 2 oczka. Raz, 2. Za nitkę ściągam. Następne. Raz, 2. Za nitkę ściągam. Następne. Raz, 2. Za nitkę ściągam. 2. I tak robię do końca. Pierwsze oczko spuszczam i robię lewe oczka. To znaczy nitkę przekładam w oczko, ściągam. Nitkę przekładam w oczko, za nitkę ściągam. To są te lewe oczka, które już Wam pokazałam wcześniej. Pokażę Wam chociaż momencik, jak zszywę czapkę. I zobaczcie, tutaj wygląda już tak. I teraz znowu powtarzam to samo do końca, aż mi zostanie 5-6 oczek. A więc znowu pokażę Wam jeszcze raz, że robię to samo. Raz, 2. 2 oczka, za nitkę i ściągam. I to jest prawe oczko. Raz, 2. Nitka z tej strony, za nitkę ściągam. I tak robię już do końca i zakończam. Pokażę Wam tylko tą końcówkę, jak zakończam. I za każdym razem zmniejsza Wam się o połowę oczek. I na koniec zostanie może 5-6 oczek, to zakończymy teraz. Proszę zobaczyć, jak to już teraz wygląda ta czapka. Tu. I tu jest ta czapka. I proszę zobaczyć, jestem już na końcu. Widzicie? Tutaj tak wygląda. Zostało mi tutaj chyba 8 czy 9 oczek i ja już to zakończę na raz. Na raz, to znaczy tak, wbijam się w te 2 oczka, znowu, za nitkę, ściągam i nakładam. I znowu, raz, 2, za nitkę, ściągam i nakładam. Tak robię już do końca, aż mi zostanie jedno oczko. Teraz już zostawiam sobie troszeczkę więcej nitki, bo to mi się przyda do szycia, żeby nie robić nowej z supełkiem. Zaciągam i proszę zobaczyć, już tutaj jest ten czubek tej czapeczki. I tu będę szyła. I tu macie wzór jakby prawy, a tutaj macie wzór prawo-lewo. Ta czapka ma być trochę węższa, a więc jest węższa. Widzicie? Ona jest węższa. A tu, zobaczcie, tutaj jest ten sam wzór. Tu i tu jest tyle samo oczek. Ale jednak, jak tak złożycie, to zobaczcie, że tutaj jest inny wzór. On ściąga bardziej, a ten rozszerza na głowie. I tak powinno być, ponieważ głowa u góry jest troszeczkę szersza. Wezmę grubszą igłę, żebyście widzieli. Można się zaopatrzyć w pasmanterii albo gdzieś online. To jest prawa strona czapki. Szyjemy po prawej stronie do połowy tego ściągacza. A później wywijamy. Potem przechodzimy na drugą, lewą stronę i szyjemy. Wiecie dlaczego? Zobaczcie. Tu też szyłam po prawej stronie do połowy i teraz jak wywiniecie, to tutaj tego szwu nawet nie widać. Gdybyście szyli po tej stronie, gdybyście szyli po lewej stronie, wywinęli tu na prawą stronę, to by Wam było widać ten szef tu. Tu jest ta nitka, łapiemy tutaj te jakby 2 czubki i łączymy. Widzicie?
Widzicie? I tutaj jest supełek. I tutaj jest supełek. Dobrze jest zostawić kawałeczek nitki, tak jak tu, żeby można było szyć, żeby nie było tego supełka. Ale jeżeli już macie ten supełek, łączymy z 2 razy i idziemy dalej, zbierając te brzegi. Dlatego dobrze jest ten fajny mieć brzeg zrobiony, bo wtedy szycie na okrążkę jest bardzo proste. Tutaj mamy ten i teraz mamy tutaj, proszę zobaczyć, ten supełek i możemy sobie tu przyczepić ten supełek i już nie musimy obcinać, bo nie jak się obetnie, to Wam może się tutaj rozpróć. Teraz łapię te 2 oczka i naprzeciwko 2 i szczepiam i tak szyję na okrążkę. I znowu 2 i tutaj 2. Oczywiście w poprzedniej czapce też pokazuję, jak szyć robótkę na okrążkę. Też mamy macie osobny filmik. Łapię i ściągam leciutko. Łapię i ściągam. Widzicie? I to jest po prawej stronie. I teraz, jak chcecie ubrać, wywijacie to tutaj po tej stronie nie ma szwu. Ten szef będzie dalej szedł, ponieważ przełożymy na drugą stronę. A więc szyję tak do połowy jeszcze. I proszę zobaczyć, uszyłam tutaj do połowy, tak wygląda. I teraz jak to wywiniecie na drugą stronę, tu jest ten szef i szwu nie widać. I tak ma być. I jak dojdziecie do tej połówki, jakby tego ściągacza, to jest ta prawa strona, to przekładacie czapkę na drugą stronę, jakby już na tą lewą. I teraz po lewej stronie szyjemy aż do końca tu. Tak samo, że łapiemy 2 końce, łapiemy i szyjemy już dalej w ten brzeg, w te 2 oczka i naprzeciwko 2 i szczepiamy. I tak na okrążkę szyjemy dalej. Dojdę do końca i pokażę Wam jeszcze, jak zebrać te oczka i zszyć ten czubek. I teraz mam tutaj tą końcówkę nitki, tutaj mam tą nitkę i jakby zbieram. Jakby fastryguję troszeczkę, tak? A więc tak jakby przy samym brzegu jakby fastryguję, zbieram ten brzeg tej czapki i ściągam. Tu jest jeszcze dziurka i ściągam. I nie ma dziurki. I wtedy z 2-3 razy jeszcze tak na okrążkę możemy sobie przyczepić z tą nitką, co tutaj została, bo ona już mi się nie przyda. To jest lewa strona. Teraz przekładamy to na stronę prawą i Wam pokażę, jak wygląda ten czubek tej czapki. Ten wzór tutaj jest tylko prawy, po drugiej stronie jest lewy, a więc tak wygląda ta czapka. Wywijamy. I proszę zobaczyć, czapka gotowa. Mogłabym znowu przymierzyć Wam, pokazać. I widzicie, tu jest ten szef. Jego prawie, że nie widać. A więc szyjemy czapkę po prawej stronie. Te, które się wywijają, bo jeżeli to by była czapka
do ubrania bez wywijania, to szyjemy jak najbardziej po lewej stronie. Tak wygląda. A więc myślę, że dobrze, że Wam się spodoba. Dziękuję i jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Miał być krótki filmik, ale żeby Wam to wszystko pokazać, się przedłużyło. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało, że zrozumieliście, bo to jest najważniejsze. Zapraszam do robótkowania, zapraszam na mój kanał. Jeżeli coś jest nie tak, to dajcie znać. Staram się jak najbliżej kamery Wam już pokazywać. Nieraz jak przybliżę za bardzo, to zamazuje się, ale mam nadzieję, że ogólnie wszystko zrozumieliście i że Was zachęcę do robienia. Dziękuję i do widzenia. Możemy się nawet dzielić taką czapką męską. Gorzej z damską. No ale jest wszystko jedno.